Jesteśmy pod Pentagonem w Parku Pamięci, ponieważ w Pentagon 11 września 2001 roku trzeci samolot uderzył właśnie w ścianę Pentagonu, którą jak widzicie na przebitce ma trochę inny kolor, ta odbudowana. No bo dwa pierwsze samoloty uderzyły w World Trade Center, w dwie wieże w Nowym Jorku. Tam Parku Święcenia dwie stoją fontanny, które możecie zobaczyć tutaj w vlogu z Nowego Jorku. I tutaj tak samo mamy rocznikami wszystkie ofiary z imienia i z nazwiska, takie fontanny z różami. No i czwarty samolot, jest teoria spiskowa, czwarty samolot, który rozbił się w Pensylwanii, podobno leciał właśnie do Kapitolu, który znajduje się w Waszyngtonie. A tutaj już nie jesteśmy w Waszyngtonie, bo jesteśmy już po drugiej stronie rzeki Potomac. Jesteśmy już w Virginii, w Arlington. Właśnie tutaj znajduje się Pentagon. A lot of people come here and they think they understand, but they don't. So I want to make sure you don't understand. This is the side of the building that got struck for anybody that has any doubt about it. You can notice it because the center section of the building is lighter than the outside parts of it. The plane came from this direction. Now at that point, at that stage, the plane was pretty much on the ground. That's how low he was. This plane was moving at pretty much full speed. He was over 500 miles an hour. Slammed right into the wall. Okay? I mean, we all intelligent people. We can imagine what that would be like. Like I told you, the building burned for almost a week. Smoldering because the jet fuel is so hot. Jet fuel everywhere. Okay? The rest is history. We all understand that. Now, this side of the building that got struck was under construction. It was being renovated. So it would have been more victims, but it was half empty. If there's any doubt, you hear these conspiracy theories or whatever about it, it was a plane. We actually have, pieces of the plane. Okay? Airplane is actually coming. Didn't they evacuate like the building before that? See, that they never encountered that type of situation, Yeah. and that was a lot of Yeah, you don't madness know and what's gonna political. happen. It's hard to That predict. type of decision to shoot a plane down wasn't something they were Yeah. prepared to do at that time. But they could like evacuate the building, no? Like someone could. They tried to. Yeah. They tried to as much as they could when they knew that it was coming, but they didn't know the plane actually circled this area. Yeah. And they said the initial target was supposed to be somewhere in DC, like the capital. But, yeah. So the plane had circled over DC and this whole area, because DC is right there, Yeah. And the fourth plane that Pennsylvania. in Pennsylvania. Więc tak jak sami widzieliście, miły pan policjant sam z siebie opowiedział tak naprawdę o co chodzi w tym wszystkim i mimo tego, że on nie jest żadnym przewodnikiem, no i generalnie jest tak, że te fontanienki z nazwiskami, te, które są od Pentagonu, one symbolizują ofiary z Pentagonu, a te, które są do Pentagonu, tak jak wleciał samolot, to one symbolizują osoby, które były w samolocie, które leciały tym samolotem w wieku od 3 do 71 lat. Im bliżej nas, tym młodsi dzieci, na samym końcu już ci najstarsi. No i fontanny podświetlają się w nocy bardzo ładnie, no ale jesteśmy za dnia, ruszamy dalej. Niewiele osób wie, ale Secret Service powstało w tym samym dniu, w którym zastrzelono prezydenta Abrahama Lincolna w teatrze Forda, który jest za mną, w 1865 roku, 14 kwietnia. Secret Service działał już wcześniej, ale pod inną formą, ponieważ oni ścigali fałszerzy, którzy podrabiali amerykańskie dolary i to był problem Ameryki właśnie XIX wieku, ponieważ 1/3 dolarów, które były w obiegu, to były fałszywki. Chociaż Secret Service zaczęło funkcjonować i bronić prezydentów w obecnej formie, tak jak mamy to do dzisiaj, dopiero w 1901 roku po zastrzeleniu prezydenta Williama McKinleya w właśnie 1901 roku. Tak jak wspomniałem, Secret Service w obecnej formie funkcjonuje od 1901 roku, ale jak jest zabezpieczony Biały Dom i prezydent Trump. Otóż zauważcie, że dookoła nie ma żadnych śmietników, żeby ktoś przypadkiem nie zostawił bomby. Architektura miejska Waszyngtonu jest wyśmienita, ponieważ wszędzie są wielkie donice. Wielkie, ponieważ stoją w strategicznych miejscach, aby odgrodzić je od ulicy, aby przypadkiem właśnie jakiś wariat
nie wjechał białą ciężarówką, jakich plagę mamy u nas w Europie. Płot, przez który ktoś będzie próbował przeskoczyć, no to mu współczuję, ponieważ na dachu Białego Domu znajdują się rakiety i snajperzy, dookoła wszędzie chodzą psy K9, na latarniach oczywiście termowizjery i zwykłe kamery. Termowizjery, czyli takie jak Predator, widzą i reagują na ciepło, na ruch, także i no ciężko, naprawdę ciężko się dostać. Dotarliśmy pod siedzibę FBI J. Edgar Hoover Building, który jest oczywiście otoczony czym? No właśnie donicami, z każdej strony. Tu donice, piękne donice, panie, które sobie robiły zdjęcia z radiowozami FBI, no i dookoła same donice, które na pewno powstrzymają każdą białą ciężarówkę. Eleganckie, ładne, ale w ogóle patrzcie, samo wejście, to jest dziwne, żeby wejść do tego budynku, patrzcie ile to trzeba się przedrzeć przez te donice, jak między ludźmi, niewygodne chyba. Po drugiej stronie FBI, Departament Sprawiedliwości, który jest też otoczony pięknymi roślinkami, popatrzcie sobie, no piękne, na dodatek sztuczne. Nie, prawdziwe, żywe. Sam Biały Dom od wewnątrz jest mega sterylny, ponieważ powietrze jest filtrowane kilkukrotnie, a woda jest pompowana i jeszcze bardziej przefiltrowana jest najczystszą wodą w okolicy, więc jest to najbardziej sterylny dom, chyba w kraju tak naprawdę można powiedzieć. No i oczywiście ciśnienie w samym Białym Domu jest trochę podwyższone po to, aby jak będzie atak biologiczny czy atak chemiczny na obszar Białego Domu, to żeby wszystko było odsysone, jak najbardziej szczelnie zamknięte i Secret Service, który cały czas chodzi krok w krok za prezydentem, przynajmniej jeden Secret Service ma przy sobie, uwaga, jeden ma maskę przeciwgazową, jeden ktoś krok w krok, nawet jak u nas w Polsce był prezydent Trump, ma także worek z krwią, gdy będzie potrzebna transfuzja krwi. No a do tego jeden na pewno Secret Service ma defibrylator, w razie czego gdyby trzeba było reanimować. W szeregach Secret Service poza wyszkolonymi medykami są także wyszkoleni znawcy kulinarni, czyli kucharze. Ponieważ jak prezydent będzie miał ochotę zjeść na mieście, to jedna osoba z Secret Service będzie szczegółowo przyglądała się pracom kucharza, czy przypadkiem ten nie próbuje go zatruć. Ale Secret Service nie ochrania tylko samego prezydenta, no ale oczywiście jego najbliższych także. Poza tym na 120 dni przed wyborami chroni najważniejszych kandydatów, więc i Hillary Clinton i Donald Trump jeszcze przed zostaniem prezydentem, już zanim Secret Service chodzili. No ale poza tymi osobami także chronione są niepełnoletnie dzieci do 16 roku życia, także byłych prezydentów, więc jedna z córek Obamy prawdopodobnie do dzisiaj za nimi chodzi przynajmniej jeden Secret Service. No i oczywiście byli prezydenci też, wiadomo, ale także Secret Service chodzi i cały czas próbuje ochraniać najważniejsze głowy państwa, wizytujących premierów obcych krajów, czyli jeżeli Andrzej Duda przyjeżdża do Waszyngtonu, to także wysyła do nich Donald Trump Secret Service i ciągle za nimi chodzi. Najdziwniejszym momentem w pracy Secret Service jest State of the Union, ponieważ zbiera się cały rząd federalny razem z prezydentem, razem z wiceprezydentem, więc tak naprawdę wszystkie najważniejsze osobistości są w jednym miejscu. A co by się stało, gdyby coś im się stało? No właśnie, dlatego zawsze jest wylosowywana jedna osoba z rządu, czy to z Senatu, czy w ogóle po prostu z Kongresu, która jest do Virginii, do takiego domu, w którym jest chroniona, przetrzymywana tak naprawdę na ten okres. No niestety nie może być wtedy zaproszona właśnie na ten wypadek. Jeżeli cały rząd umrze naraz, to jest ta jedna osoba, której zostanie przekazana władza. No i najśmieszniejszą ciekawostką dotyczącą ochrony prezydenta jest to, że za czasów Kennedy'ego, John Kennedy i jego córka posiadali dwa chomiki, Debbie i Billy, które przez cały czas uciekały z klatek i nie znajdowały ich Secret Service, ale znajdował je sam prezydent. No i prasa uznała to za tak zabawną sytuację, że dopytywały rzecznika prasowego Białego Domu
oto właśnie chomiki. Po czym rzecznik prasowy oczywiście odpowiedział: mamy najlepszą ochronę na świecie i w ogóle w Białym Domu, no ale tym dwóm się udaje. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Więcej o zwierzakach i o faktach w Waszyngtonie w innym odcinku o samym Waszyngtonie i Białym Domu. Będzie właśnie tam. Subskrybujcie, wpadajcie na fanpage na Facebooku, więcej relacji na Snapie Wądrek, no i na Instagramie także Wądrek. Wpadajcie też na naszą grupę Elektorat Wąskiego. Ja jestem Wąski, spod Białego Domu, Washington DC, Wąski Kanał.